witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj daily vlog, dlatego że całkiem sporo będzie się u nas dzisiaj działo. Zaczynamy od kawy oraz od rozbudzenia się, bo niedawno temu wstałam. Jeszcze chwilę poleżeliśmy z Eliaszem w łóżku, ale teraz już czas wstawać. Mamy sporo zajęć na dzisiaj, dlatego że oprócz tego, że pojedziemy na szczepienie, także pojedziemy na zakupy, dlatego że mój mąż na weekend wyjeżdża do Iksan. Może kiedyś Wam powiem dlaczego, bo w tym razem jest bardzo taki ważny powód, dlaczego mój mąż jedzie do Iksan. Dobra, szybka kawka, troszkę się ogarniemy, zrobimy makijaż, pielęgnację i wtedy powinien być mój mąż, dlatego że mój mąż pojechał po samochód do pracy, dlatego że wczoraj miał chysik, więc musiał pojechać ponownie po samochód, żebyśmy dzisiaj mogli jakoś funkcjonować, bo raczej na komunikacji miejskiej nie damy rady. I już jedziemy. Pierwsze nasze zadanie na dzisiaj to jest lekarz Eliasza. Będzie miał niestety szczepienie, więc to nie będzie przyjemna rzecz. Lecimy niedaleko, jakieś 20 minut drogi od naszego mieszkania. Musieliśmy znowu zmienić lekarza, dlatego że ostatni raz jak byliśmy, to niestety oni mają tam jakiś remont czy co, po prostu zamknięty jest lekarz i znowu zmieniliśmy na innego. W ogóle spięłam sobie włosy, dawno nieużywaną taką spineczką, to możecie kojarzyć i może Wam pokażę, jak ona wygląda, bo jak się zafalowały te włosy, czy się w ogóle zafalowały, bo może to być fajny sposób w ogóle na to, żeby robić sobie właśnie takie lekkie fale. Już mam na tyle włosy długie, że widzicie, i już mogę sobie je zaczepić, ale chyba taki jedną ręką nie dam rady tego zrobić. Chyba jednak za krótko trzymałam, plus chyba na tak krótkie włosy to nie za dobrze nawet wygląda. Tutaj trochę tak podwinięte, tutaj nie do końca, więc chyba nie jest to jakiś sposób idealny. Liczyłam, że będzie spoko wyglądać, ale jednak nie, Martyna, nie tym razem. Dobra, lecimy, jesteśmy teraz w tunelu, więc możecie nie za bardzo widzieć, do tego jest szum, więc będziemy się widzieć w szpitalu. Dobra, my jesteśmy już po. Eliasz naprawdę super się zachował, dlatego że poradził sobie bezproblemowo, słuchajcie. Naprawdę, nic nie płakał, podobało mu się, tylko pewnie od następnego razu, jako że będziemy czyścić ząbki wodą, specjalnym takim spryskiwaczem, mamy już go zacząć przygotowywać do tego, że będzie miał takie czyszczenie. Zobaczymy, bo to zawsze jest jednak strach u dzieci. Liczymy, że tutaj także dobrze mu pójdzie i nie będzie miał już więcej problemu. Dobra, lecimy po samochód. Zabieramy się na zakupy, więc zabieram Was ze sobą. Muszę postarać się szybciej nakręcić, bo jak widzieliście, w zeszłym tygodniu film wszedł i to samo działo się u mnie w życiu, czyli w sobotę wracaliśmy, od razu musiałam nagrać, raczej zmontować film, dlatego chciałabym wcześniej, oczywiście jest to spowodowane oprowadzaniem, mam już drugie oprowadzanie. Oczywiście końcówka lata, później jesień jest takim intensywnym czasem do spędzania w Korei, więc oczywiście jeżeli będziecie mieli ochotę spędzić razem ze mną wasz wyjazd do Busan, serdecznie Was zapraszam do kontaktu, do mojego maila, a nie przedłużając, my sobie lecimy dzisiaj na inne zakupy, do mniejszego supermarketu, dlatego że nadal zostały nam kupony. To są kupony, które dostaliśmy, już nawet nie pamiętam skąd, ale to są jeszcze kupony, które kiedy mieszkaliśmy chyba
Właśnie, chyba mieszkaliśmy wtedy jeszcze na Teti. Dziwne. No długo coś mamy te kupony, ale to właśnie jest do wykorzystania tylko w takich malutkich supermarketach albo marketach, więc i to tylko tam, a więc nie mieliśmy okazji po prostu zużyć. Mieszkając na Deti chodziliśmy do naprawdę dobrej restauracji. Ona serwowała galbi, czyli marynowane mięso, które robiliśmy na grillu. I zabawne jest to, że już nie mieszkamy tam około roku, półtora roku. Dobrze pamiętam? Ja zawsze mam problem z tymi datami. To pani nas nadal pamiętała. Było nam bardzo miło, nawet kiedy powiedziałam, czy jest tutaj kimchi jjigae. Oczywiście pani odpowiedziała, że nie ma i jest tylko dojanjjigae, to i tak przyniosła mi kimchi jjigae. To było bardzo miłe. Byłam pod wrażeniem, że nawet jeżeli nie mieli tego w ofercie, to mi zaproponowała porcję tej zupy. Była przepyszna. Nie rozumiem, czemu nie ma tego w restauracji, ale naprawdę smakowała jak w domu. Później wybraliśmy się na zakupy. Sporo udało nam się kupić rzeczy brakujących w mieszkaniu. Ten sklep jest jednym z tych takich mniejszych sklepów, nie jest to super duży, ale ja go bardzo lubię, bo ceny mają całkiem fajne. Owoce wychodzą naprawdę tanio. Teraz żałuję, że w okolicy u nas nie ma takiego sklepu, dlatego żeby się przydał, bo warzywa i owoce są u nas bardzo drogie, a tutaj można naprawdę fajne opcje dostać w dużo niższych cenach. Mamy kolejny dzień i ja trochę ogarniam mieszkanie, raczej staram się ogarnąć, ale nie wychodzi mi to za dobrze. Sypialnię ogarnęłam, tak naprawdę chwilę wystarczyło, już jest czysta. Zrobię chyba sobie drugą kawę. Jakoś tak mam ochotę na drugą kawę, powiem Wam tyle. Jakoś tak zaczynam to ogarniać. Wczoraj wróciliśmy troszkę późno, dlatego że mam nową niespodziankę. Dorwałam coś znowu na Dangen tanio. I w ogóle czeka mnie jego naprawa, więc liczę na to, że uda mi się to naprawić i będzie dobrze. Mam Kitchen Aid. Kupiłam go naprawdę tanio od jakiejś takiej babuszki wręcz, od babci, Adżumy, i jest do naprawy, dlatego że nie zaciąga się do zera, czyli trzeba po prostu trzymać i wyciągać z kontaktu, co może później po prostu działać tym, że nasz blender może się po prostu zepsuć. Więc mam w planie go naprawić w najbliższym czasie, myślę, że jutro, a dzisiaj chciałabym troszkę posprzątać i zrobić obiad, bo niedługo też idę po Eliasza, więc nie będę przedłużała, bo to jest naprawdę bałagan totalny, ale zmieniam, coś tak urządzam troszeczkę mieszkanie, też chciałabym chyba zrobić clean with me. Może, jeżeli mi dobrze pójdzie, to jutro. Pewnie nie całego mieszkania, bo bym chciała tak znowu takimi pokojami wchodzić, bo no niestety przez pracę ostatnią nie miałam kiedy posprzątać tak porządnie, więc liczę, że w końcu może mi się uda, jeżeli mnie zaciągniecie. Parę nowości z Daiso do sprzątania też się znalazło. W ogóle znalazłam brzoskwinie i one się nazywają Huando. I to są miękkie brzoskwinie. Według translatora nazywają się Yellow Peach. I to są te brzoskwinie, które możemy kojarzyć w Polsce, czyli są mięciutkie. Niestety ta boksuna, czyli brzoskwinia koreańska, ona jest strasznie twarda i mi w ogóle nie smakuje. Jakbym miała zrobić dżem, to chyba bym się załamała, jakbym miała ją po prostu
gotować do miękkości. W ogóle wydają mi się bez smaku, twarde, no nie są przyjemne, ale te, jeżeli będziecie chcieli spróbować, to polecam. Słodziutkie, pyszne, właśnie Huangdo nazywają się. Ja kupiłam za całe 6000, więc myślę, że całkiem nieźle za 4 brzoskwinie. Całkiem nieźle, 18 zł, słuchajcie. Dobra, robię kawę i sprzątam dalej. Słuchajcie, będę teraz robiła koktajl, śniadanko, miała być tortilla, ale nie mamy nic, żeby włożyć do tej tortilli, więc zróbmy śniadanie typu koktajl. I słuchajcie, wczoraj się nie odezwałam za dużo, ale po prostu, jakby Wam powiedzieć, mieliśmy ciekawą sprawę, bo naprawdę tanio kupiliśmy tego KitchenAida i wczoraj po prostu nam się zepsuł. Bo nie wiem, czy wiecie, ale KitchenAid ma taką przypadłość bardzo często. Już Wam pokazuję o co, że ta wajcha od ustawiania prędkości naszych obrotów odskakuje. Nie da się go dać na zero. I oglądałam tutoriale, jak to naprawić. I słuchajcie, zaczęliśmy otwierać z moim mężem właśnie KitchenAid i słuchajcie, niestety przestał działać. Ale posprawdzałam znowu tutoriale, zobaczyłam, jakie kolejne przypadłości taki KitchenAid potrafi mieć. I tutaj są takie specjalne otwory. I okazuje się, że wystarczy przykręcić tego springa w środku w inną stronę i zaczyna działać. Więc słuchajcie, zepsuliśmy, naprawiliśmy, ale i tak musimy ponownie go otwierać, dlatego że nadal nie naprawiłam tutaj tej wajchy. I muszę po prostu otworzyć, ale żeby otworzyć, to trzeba całość, więc też jest to upierdliwe. I nie wiem, czy wiecie, ale Koreańczycy ogólnie nie postępują w taki sposób jak ja. Jak mój mąż, poznałam mojego męża, teraz to się bardzo zmieniło, bo stał się czasami nawet gorszy niż ja w tych sytuacjach, ponieważ jak na początku poznałam mojego męża, raczej nie był to typ złotej rączki i ogólnie z tego co widzę i obserwuję od tych paru lat, no nie tylko mój mąż, ale ogólnie Koreańczycy nie należą do złotych rączek. Nie dają drugiego życia zepsutym produktom, albo je sprzedają, albo je wyrzucają, albo dają do naprawy, ale do serwisu. Ja za to uwielbiam rzeczy z drugiej ręki. Już wiecie o mnie to, że większość mojego sprzętu w domu, rzeczy w moim domu, to nie są nowe rzeczy, tylko są to rzeczy z drugiej ręki. I zanim oddam do serwisu, to postaram się na wszystko naprawić sama. Bo jakby to nie było, przecież w serwisie zapłacę za naprawę 100-200 tysięcy, a sama zrobię to za 30 tysięcy. Więc słuchajcie, tak, mój talent do psucia, naprawiania jest ogromny, ale u mojego męża za to na początku on właśnie nie oddałby tego do serwisu, prawdopodobnie by wyrzucił, w ogóle takiego produktu z drugiej ręki pewnie by nie kupił. Wolałby kupić coś nowego ze sklepu, a jeżeli by się zepsuło, to by poszło do wyrzucenia albo do serwisu. Więc słuchajcie, tak,
I większość Koreańczyków właśnie w taki sposób podchodzi. W ogóle taki konsumpcjonizm w Korei, pewnie już wiele razy słyszeliście, że jest na bardzo wysokim poziomie i tak muszę się z tym niestety zgodzić, ale Koreańczycy lubią kupować nowe rzeczy, lubią też wyrzucać nowe rzeczy, które nie działają albo się troszkę zepsuły, niż te rzeczy naprawić. Mój mąż się bardzo w tym temacie zmienił i raczej postępuje teraz jak ja, albo nawet i gorzej. Jest moją gorszą wersją, bo naprawdę będzie kombinował do ostatku, zanim coś po prostu wyrzuci, zanim coś kupi nowego, sprawdzi 10 000 razy opcje, gdzie można coś kupić taniej. To jest duży plus i ja bardzo lubię to u mojego męża i u siebie, że potrafimy znaleźć różne perełki, różne rzeczy z second shopu, z drugiej ręki, niż na przykład coś kupić nowego. Wiemy, że w Polsce jest takie coś, że Polak to raczej złota rączka i samosia, tak jak ja, ale pytanie, czy to się już zmieniło. Jeżeli kojarzycie, jak Wy postępujecie, może dajcie właśnie znać w komentarzach, jak Wy postępujecie w tym temacie, bo dla mnie to jest bardzo interesujący temat i czy w Polsce to się już zmienia, czy nadal jednak ta Zosia Samosia i złota rączka nadal jednak funkcjonuje. Jestem bardzo ciekawa. Wiem, że niektóre z Was chodzą do second shopów, tak jak ja, uwielbiają te sklepy. Ale to będzie bardzo interesująca rozmowa w komentarzach. Mam nadzieję, że się dołączycie. A ja robię koktajl, bo już mi burczy w brzuchu i chciałam jeszcze jedną Wam rzecz pokazać. Dzisiaj mam otwarte okna, dlatego że jest bardzo przyjemnie na dworze i nie włączona jest klimatyzacja i nie mam nic na podłodze. To też chciałam się pochwalić. W końcu na tej podłodze nic nie ma. Never try to be anyone else. That's easier said than done. 'Cause lately I've been feeling like I don't really know myself. I lean left, then I fade right. I do my best to... Jestem teraz w trakcie oglądania programu Miłość jest ślepa, Francja. Obejrzałam już Miłość jest ślepa, ale Wielka Brytania i naprawdę mi się podobało, chociaż pewnie jak większość była zaskoczona zakończeniem, bo ja byłam zaskoczona na maksa. Dzisiaj w ogóle ubrałam długie spodnie. Brawo Martyna! Przez parę dni była naprawdę fajna pogoda i było super. Ale słuchajcie, znowu wraca 30 stopni. Przez ostatnie dni było chyba jakieś 26, coś takiego i mieliśmy przez cały czas otwarte okna, zrobiłam nawet pranie. Tutaj wisi spódnica z second shopu, w którym ostatnio byłam na ostatnich zakupach, w ostatnim vlogu, tak, to chciałam właśnie powiedzieć i pokażę Wam później moje stylizacje z tymi rzeczami i słuchajcie, zrobiłam sobie lampeczki takie ładne, tu i tutaj i jeszcze troszeczkę zajmie mi ogarnianie tej werandy, ale myślę, że już coraz lepiej to wygląda. Zobaczymy, sezon jesienny się powoli zaczyna, więc będziemy częściej siedzieć na werandzie, żeby sobie pooddychać świeżym powietrzem. Troszkę tutaj poukładam, naprawdę staram się codziennie układać i prawdopodobnie jeden z kolejnych weekly vlogów będzie Weekly Clean With Me. Nowa taka inicjatywa, dlatego że ostatnio nie mam czasu robienia codziennego sprzątania. Tym bardziej chcę mieszkanie przygotować na jesień i postanowiłam, że codziennie będę jakieś większe rzeczy układała, sprzątała i jak na razie mi wychodzi. Ekspres umyłam, zrobiłam coś tam jeszcze. Wiem, że
Miałam wyczyścić KitchenAid, ale tam jest większa sprawa, tam trzeba jakoś to chyba rozwiercić, żeby wyciągnąć tą, albo kupić jakiś specjalny sprzęt, żeby go otworzyć, więc no niestety musi tak wyjść. Chciałam w ogóle Wam pokazać, jak moja Monstera ładnie też wygląda. Nie powinnam mówić, zachwalać jej, ale spójrzcie, piękna jest, nie? I no już słoneczko tak ładnie wygląda jesiennie. No kocham jesień w Korei, naprawdę. To jest najlepszy czas. Męża nie będzie w domu, dlatego mamy, słuchajcie, rosołek. Będziemy z Eliaszem jeść rosołek, taki rozgrzewający, tym bardziej, że ma problem z gardełkiem, więc myślę, że będzie idealnie. Troszkę za mocno się gotuje, żeby się nie zagotował za mocno. No. Robię też kolejne pranie, więc liczę, że chyba w przyszłym tygodniu nagram właśnie moje wszystkie lumpy z łowy lumpowe, takie już no całkiem jesienne zaczęłam zbierać. Ogólnie myślę, że niedługo będzie czyszczenie szafy, dlatego że już czas, powoli się ten zbieram do tego. Jest plan w ogóle przeczyścić tak, co to nosiłam, co będę nosiła. I to, co nie będę nosiła, już zaczęłam ogólnie opróżniać moją szafę, ale no to jeszcze długa droga, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Chyba zrobię sobie kawę, dlatego że nie wiem, ostatnio mam ochotę na 2 kawy, może przez tą pogodę. Możliwe, że już jesień, więc ma się ochotę na większą ilość kawy, na więcej energii. Mamy już wieczór, zjedliśmy rosół z Eliaszem, Eliasz już poszedł spać, dlatego że ja dzisiaj mam koreański, więc musiałam go szybciej położyć spać i przetestujmy może kolejną maskę. Tym razem mamy Hydrogel Patch z PDR-em, to jest PDR w ogóle z łososia, a więc to jest ten, wiecie, porządny. Wkładamy, raczej ten otwieramy i ona nie jest jak, jest troszeczkę wilgotna, ma chyba tutaj 2 warstwy, oczywiście jedna z tym plastikiem, którą pewnie przekładamy na twarz, jest bardzo podobna do tej z Daiso. I może najpierw pokażę moją twarz w taki sposób, żebyście mogli zobaczyć lepiej, czy się twarz zmieni, czy nie. Mocno ściska, bardzo, bardzo dobrze przylega, ale też bardzo mocno ściska. O ja, ale jestem w szoku. I słuchajcie, tą trzymamy ile? 30 minut, więc zobaczymy po 30 minutach, jaki będzie efekcik. Słuchajcie, mam teraz zajęcia, ale muszę naprawdę szybko to ściągnąć, bo zaczęło mnie strasznie boleć, tu ucho. Strasznie mnie to ściąga, więc naprawdę muszę to ściągnąć, nawet jak mam zajęcia. Zaryzykuję po prostu. Patrzcie na efekt. Dajcie znać, czy coś widzicie, bo ja chyba też nie widzę nic. I strasznie boli mnie ucho. Mieliśmy taką wizytę komercyjną i panowie mogą się nim resztą budzenia kiedyś już, więc chyba sobie dobrze poradzi. Nad tym można popracować. Moi drodzy, nie wiem, czy widzicie to, ale pada. I tak jak wspominałam Wam ostatnio, że chciałabym nagrać szybciej film, to nie udało mi się i mamy dzisiaj sobotę, dzień oprowadzania. Dopiero przylatują z Japonii, więc jeszcze mam czas, tylko jestem załamana tą pogodą. Dzisiaj mieliśmy oglądać drony, sobota to jest jedyny dzień w Busan, kiedy jest pokaz dronów i jest możliwość obejrzenia tego, a niestety pogoda nam nie pozwala. No zobaczymy, mam nadzieję, że się poprawi, wtedy pójdziemy na pewno coś zjeść. Ogarniemy się tam, pokażę im Hyundai, pokażę im Gwonnali, więc liczę, że ta pogoda się poprawi. No jestem załamana, bo naprawdę sobota to jedyny dzień, a drony nie latają w deszczu.
Zobaczymy. I słuchajcie, miałam Wam powiedzieć coś na temat tego, że mój mąż jechał do Iksan i za chwilę Wam powiem, o co chodzi, tylko to znajdę, bo gdzieś mój mąż pochował wszystkie rzeczy. I nie wspominałam Wam o tym, bo jeszcze nic nie było wiadomo, ale myślę, że już jest na 100% potwierdzone. Za tydzień, czyli 20 września jedziemy na ślub. Jedziemy na ślub siostry mojego męża. Tak, tak. No, taka niespodzianka. I mój mąż, jako że jest najbliższą rodziną siostry, oczywiście, pani młodej, to ma za zadanie zbierania pieniędzy, dlatego też zakupił specjalne rzeczy do tego. Mamy w Korei specjalne rzeczy, żeby zapisywać, ile kto dał pieniędzy na weselu, bo to jest bardzo ważne, żeby zapisać wszystko. I kupił długopisy. One w ogóle są jeszcze z podpisami, więc spójrzcie, jak to wygląda. 12 sztuk, nie wiem, co my później z tym zrobimy. I kupił też książkę, tak zwaną guestbook, i ta guestbook właśnie w niej wpisuje się wszystkie zebrane pieniądze podczas ślubu. I słuchajcie, Mama, no, na czym tego pases? Jak to jest? i no tak jak tutaj wytłumaczyłam mojemu synowi, to jest książka, żeby wpisać pieniądze, ile kto dał na ślubie. I taką książkę ma rodzina męża, ale też ma taką książkę rodzina panny młodej, bo zbiera się te pieniądze osobno. Więc tak, to chciałam Wam powiedzieć, że mamy ślub w rodzinie, taki trochę niespodziewany, za tydzień, więc jedziemy. Muszę ubrać, wykombinować jakiś strój, co ubrać, bo to też jest najbliższa rodzina, więc powinno się coś ciekawego ubrać. Przy okazji może makijażu, dlatego że chciałabym się już przygotować do wyjścia. Nie chcę nic mocnego, dlatego że też nie chcę, żeby ten makijaż mi spłynął. Ale słuchajcie, przy okazji właśnie makijażu, to może porozmawiajmy o ostatnim moim filmie, bo nie, że dużo osób się film nie podobał, tematyka się też nie podobała, ale myślę, że troszkę brak zrozumienia, możliwe bardzo, że źle to przedstawiłam, ale chodzi o to, że ja tych maseczek Wam nie polecałam, a po prostu je przetestowałam. To nie o to chodzi, że ja będę ich używać, bo też nie widzę do końca sensu długiego używania, bo kosztują one niemało. A po drugie, no tak jak wspomniałam w filmie, ja nie uważam, żeby one zmieniły jakoś wyraźnie naszą strukturę żuchwy, żeby ten efekt był widoczny. A tym bardziej na takie jak mojego typu, bo ja jednak mam twarz bardziej owalną, z pełniejszymi policzkami i po prostu to nie chodzi o to, że ja ich nie polecam, że ja je polecam. Ja po prostu chciałam je przetestować przy okazji właśnie nie wiem, no kontrowersji, które wychodzą przy okazji produktu Kim Kardashian. Myślałam, że Was ten temat zainteresuje, bo także to on w jakimś stopniu jest połączony z Koreą. Ja ogólnie się takimi tematami interesuję. To też nie o to chodzi, że ja oglądam Kim Kardashian. Nie, po prostu tym tematem się zainteresowałam, bo widziałam w social mediach, że Kim Kardashian wypuściła taki produkt. Większość myślała, że to produkt innowacyjny, a wcale nie, bo takie produkty są w Korei bardzo popularne. I naprawdę czasami może się źle wyrażę, może źle ujmę moje myśli i tym podobnego. Jeżeli od dłuższego czasu oglądacie mnie i mój kanał, to wiecie, że ja nie kupuję bez sensu milion rzeczy, milion kosmetyków. Mam swoje ulubione.
czasami lubię potestować nowe, bo chcę sprawdzić, czy zadziałają i na moją twarz. Po drugie, moja skóra też się zmienia. Latem, zimą używam różnych kosmetyków, ale też nie kupuję ich, jeżeli ich nie potrzebuję, więc nie wiem, może po tym filmie ktoś pomyślał, że wiecie, zanieczyszczam środowisko. Nie jestem minimalistką, ale też nie jestem tej drugiej opcji. Myślałam, że jak już znacie mój kanał, już troszkę orientujecie się. Możliwe, że to są też osoby wypowiadające się, które po prostu nie oglądają mnie zawsze na kanale i może dlatego też tak mi napisały, ale ja staram się dbać o środowisko, ale w takim unormowanym sposobie. Też używam kosmetyków, staram się używać kosmetyków świadomie, ale też nie idę w drugą stronę. Więc mam nadzieję, że tym filmem zrozumiecie mnie, o co chodzi. Oczywiście tematy kosmetyczne, tematy kontrowersyjne będą się pokazywały na kanale, mniej lub więcej, ale wtedy po prostu pewnie te tematy typowo kosmetyczne będą w inny dzień, żebyście wiedzieli, że one są typowo takimi tematami kosmetycznymi i mam nadzieję, że zrozumiecie. Tutaj chciałabym też zakończyć mój film. Dziękuję Wam bardzo, że byliście, że w tym filmie, że komentujecie. Jeżeli coś się Wam nie podoba, zapraszam do komentowania, oczywiście też zrozumienia drugiej strony. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału, jeżeli Wam się filmy podobają i do usłyszenia. Pa!